Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes. Zapraszam Was na w sumie chat make-up, bo będę się malowała, żeby coś ze sobą robić. Powstanie taki makijaż, ale tak naprawdę to na antyporadnik prezentowy, czego ja już bym nie kupiła nikomu pod choinkę. Zapraszam. Używać dzisiaj będę paletek DDots, prawdopodobnie tych dwóch, czyli takich najnowszych ich cieni czekoladowych, które wyszły. Czyli będzie dosyć klasycznie, ale może z jakimś takim delikatnym punchem. To zobaczycie w trakcie, jak będę malowała. Natomiast dzisiaj to jest tylko taki, wiecie, to jest tylko po to, żebym coś robiła ze sobą, jak będę z Wami o tym gadała, dlatego że to jest tak luźny, wydaje mi się, film i tak każdy z Was będzie miał inne do niego podejście i na 100% to jest film, w którym się nie zgodzimy i będziecie mieli inny pogląd niż ja, ale ja Wam powiem, dlaczego po prostu u mnie tak jest, skąd się to wzięło, że tak uważam, że ja bym takich prezentów nikomu pod choinkę nie dała, ale też z małymi wyjątkami, bo tu zawsze będą wyjątki. No są pewne prezenty, których nigdy nie dałabym nikomu, ale to też Wam powiem dlaczego, bo przesądy też wchodzą w grę. Ja w każdym razie zaczynam się malować i zaczynam szukać, od której by tu zacząć. Zacznę sobie od tej bardziej neutralnej. Ten, słuchajcie, taki średni beż, dosyć jasny. I nim na razie troszeczkę sobie wybuduję załamanie powieki. Dobra, słuchajcie. Wszyscy się skupiają na tym, żeby podpowiedzieć, jakie są fajne prezenty. Ja też zrobiłam 4 filmy podpowiadające Wam, jakie zestawy są fajne i że w zestawy ogólnie bardzo warto iść i jest to zawsze ładnie popakowane, fajnie przygotowane, bardzo łatwo się pakuje. To są takie prezenty też bardzo wygodne dla facetów, mam takie wrażenie. Czy ktoś natomiast mówi o antyprezentach? Chyba tak nie do końca. Więc może ja zacznę. Pierwsza rzecz, o której chciałam powiedzieć, to są wszelkiego rodzaju kosmetyki do pielęgnacji cery, natomiast nie do pielęgnacji ciała. Tutaj nie ma jakby szczególnych wymagań, im bardziej wydaje mi się jakieś takie pachnące, pięknie opakowane, tym lepiej. Ja też w zestawach Wam proponowałam, żeby w takie właśnie też zestawy iść, więc jestem za tym absolutnie, żeby takie prezenty jak pielęgnacja ciała czy włosów robić. A pielęgnacja włosów to już w ogóle, bo ktoś może odkryje w końcu taki idealny dla siebie szampon, a ciągle mu było szkoda pieniędzy na to. Ale jeżeli chodzi o pielęgnację cery, to ja się bym nie odważyła. To jest tak, że musicie bardzo wiedzieć, czego ta dana osoba używa, albo mieć konkretne zamówienie. Czyli macie list do Świętego Mikołaja napisany przez tę osobę i ta osoba w tym liście wymienia konkretny kosmetyk, na którym jej bardzo zależy i który bardzo, bardzo chce. Wtedy tak. W przeciwnym razie ten zakup nie będzie... Istnieje ryzyko, że ten zakup nie spełni oczekiwań osoby obdarowywanej. W związku z czym no, też nie chodzi nam chyba o to, żeby ktoś musiał na Elixie wystawiać kosmetyki i od razu go sprzedawać, bo bardzo często w ogóle na Elixie właśnie jest nieudany prezent napisane. Sprzedaję, bo nieudany prezent. I bardzo często są to kosmetyki do pielęgnacji. Więc ktoś ma już coś tam wypracowane i może nie lubi zmieniać, bo działa mu to świetnie i już nie chce wprowadzać nic nowego, nie chce testować.
Więc lepiej mu nie wprowadzać jakichś nowych nowinek, które wy myślicie, że zadziałają, bo wam na przykład działają, bo to jest tak indywidualna sprawa, że absolutnie nie ma możliwości, że coś, co działa wam, na 100% możecie powiedzieć, że podziała komuś innemu. To nigdy nie jest na 100%. A tutaj ktoś może też sobie zrobić jakąś krzywdę. Wiecie, powinna być jakaś taka większa odpowiedzialność. To tyle o pielęgnacji. Znacie moje zdanie. Następnie, jeżeli chodzi o kolejny prezent, którego ja bym w życiu nie zrobiła, to jest wszelkiego rodzaju świąteczne piżamy, szaliki, czapki, skarpetki, swetry. No nie. Po pierwsze, ile tego będzie nosił? No dobra, no niby w domu może się ubierać w co chce. Ale tak naprawdę jest to strasznie sezonowa rzecz, zalegająca w szafce, która i tak w pewnym momencie wyląduje w koszu. Uwierzcie mi, bo ja nieraz to próbowałam i dlatego teraz już takich prezentów nie ma opcji, żeby robić. Zawsze uważałam, że to jest takie miłe, fajne, no to są święta, więc miło takie coś dostać. Nie jest miło takie coś dostać. Po prostu tego nie ma gdzie nosić, nie ma kiedy, zalega w szafce i po jednym, może 2 sezonach ląduje w śmietniku, ponieważ nikt nie ma tyle miejsca, żeby trzymać, a nawet jak ma, to nie wiem, czy ktoś tak lubi trzymać rzeczy, po prostu, żeby je założyć 2 razy bądź 3 razy na ciało, bo generalnie nie ma kiedy tego nosić. Dlatego takie prezenty u mnie osobiście odpadają, zdecydowanie. Kolejnym taką rzeczą, której nigdy nikomu nie kupiłam, nigdy nikomu nie kupię, bo z tym się wiąże klątwa, mam wrażenie. Jeżeli nie chcecie się pokłócić albo z danymi ludźmi w jakiś sposób rozstać, zaprzestać swojej znajomości, nie wiem, to należałoby nigdy nie podarowywać noży, żadnych kompletów noży, żadnych tego typu rzeczy. Słuchajcie, ja wiem, to jest przesąd, ale to jest tak silnie we mnie zakorzeniony przesąd, tak bardzo wierzę w to, że po prostu noże to nie jest coś, co powinniśmy podarowywać. Niech każdy sobie kupuje na własną rękę. I po prostu no ja nie widzę możliwości podarowania komuś noży, nawet jeżeli to jest początek ich wspólnego życia i może by im się ten zestaw noży jakichś takich bardzo dobrych przydał, no to nie. Żadnych też scyzoryków, bo właśnie mam wrażenie, że one powodują, że ta przyjaźń, czy nawet nie przyjaźń, tylko miłość w rodzinie, zaczyna się z nią dziać coś niedobrego. Ja mam taki przykład, ale nie będę zagłębiać się. W każdym razie, no tak to jest, że uważam, że to nie jest dobry pomysł, absolutnie. I ja noży, zestawów noży, jak bardzo ktoś by nawet nie napisał tego wręcz w liście do Świętego Mikołaja, żeby mu się przydały, jakiś taki fajny, elegancki zestaw wiecie, z całym tym stojakiem, taki, żeby mógł stać w kuchni i był taki właśnie, bo ktoś na przykład kocha gotować, uwielbia wręcz to. To ja i tak tego bym nie kupiła. Po prostu tak we mnie siedzi ta świadomość, że to może źle podziałać, że po prostu zakończy się jakaś przyjaźń, że no ja bym nie podarowała. Ale oczywiście to jest decyzja każdego i jak wy kiedykolwiek daliście komuś zestaw noży, to ja to rozumiem, ale no ja nie. Teraz słuchajcie, mam taki patyczek i tym patyczkiem, bo to nie jest taki, to jest
zwykły makijaż, generalnie taki też może trochę pod święta, możecie sobie zaszaleć, nie szaleć z kolorami, tylko zaszaleć z czymś. I teraz ja chcę, aby odtąd przebiegła mi linia, czyli żeby to zmazać. O. I tę drugą stronę też. Tylko teraz muszę być na wprost, żeby wiedzieć, z którego momentu. I po co ja to zmazuję, słuchajcie? Po co ja to zmazuję? Dlatego, że mam wyznaczone, gdzie ma iść teraz, bo będę nakładała błysk. I błysk nałożę srebrny, żeby się mocniej odznaczał z tej palety. Żebym wiedziała po prostu, jak mam nałożyć błysk, bo tutaj sobie nałożymy błysk, dlatego taki matowy makijaż zrobiłam. Szukam pędzelka, którym to mogę zrobić. I teraz tak, albo nakładamy klej tu, trochę za mało się odznacza. No ale dobra, spróbujemy. To jest w ogóle, wiecie, taki mój wymysł niedawny. O. Bez kleju, o. I tak tutaj już tylko mgiełkowo. Dobra. I teraz biorę sobie pędzelek. Wracam na tamtego ciemnego cienia, którym to zamaskuję. Teraz użyję sobie podkładu Dior i zmieszam z Easy Blur. Świetnie się dogadują. I dalej. Nie kupiłabym też żadnej dziewczynie ani kobiecie kosmetyków do makijażu. Tak, dlatego że ja uważam w ogóle, że o ile pielęgnacja to jeszcze może pielęgnacja, o tyle kosmetyki do makijażu to już w ogóle jest historia. Otóż jest tak wiele rzeczy, które mogą nie pasować. Kolor, formuła, typ kosmetyku. Jeżeli nie macie na liście liście życzeń, na konkretną prośbę, nie macie kosmetyku konkretnego do makijażu i to dosłownie napisanego wszystko, co ktoś by chciał dostać, no to słabo. Róż, nawet jeżeli ktoś marzy o diorze, to o którym? Bronzer, nawet jeżeli ktoś marzy o bronzerze, ale nigdy go nie miał, a widział go tylko u innych i przypuszcza tylko, jaki kolor może być dobry, to tylko przypuszcza i może go nigdy nie użyć. Niech sobie kupi sama na własną odpowiedzialność. Może trafi, może nie trafi, będzie zła na siebie. Ale nie na nas, że kupiliśmy, no bo prosiłaś, ale mimo wszystko, no to nie jest to, bo kolorystycznie, bo tu coś nie działa, bo ja nie umiem takiej formuły obsługiwać, bo jest zbyt napigmentowany, bo to, bo siamto. Jest tylko milion powodów, dlaczego dany kosmetyk nie jest kompletnie używany przez tę osobę. No i nie wiem, czy komuś byłoby tak miło, jakby mimo, że na liście dany kosmetyk był, nawet był napisany konkretny kolor i wszystko, to tak czy siak nie spełnia on wymogów tej danej osoby, bo ona też nie wiedziała, widziała tylko gdzieś na internecie, być może gdzieś na Instagramie, zakochała się w kosmetyku, myślała, że u niej to będzie pięknie, wszyscy piszą, że bezproblemowo,
a później kupuje i jednak to nie jest to. Ale jak ona to kupi, to jest jej ryzyko. To jest ryzyko tej osoby, że jej coś nie podpasuje. Może być zła tylko na siebie. A Wam po prostu będzie przykro, że próbowaliście, zrobiliście co możecie, ale ta osoba, o nie, ale ta osoba po prostu tego nie używa. No i co z tym fantem zrobić? Na pewno jest po prostu przykro i nikt nie chce dawać prezentów i nikt nie chce mieć sytuacji też takiej, że chyba że ktoś daje prezenty tylko po to, żeby dać. I jakby nie wnika w to, czy ktoś tego będzie używał, czy nie. Sprezentował, to było na liście i mnie to nie obchodzi. No to tak. Jeżeli ktoś do tego w ten sposób podchodzi, to tak. Ale ja to bym... Mnie by to już przez cały następny rok, ja bym to pamiętała. I mało tego, ja bym to wspominała i bym wypominała to cały czas, że taki prezent zrobiłam, a ktoś jest niezadowolony i że w ogóle. Także jeżeli ktoś ma taki charakter jak ja, czyli daje prezenty, które faktycznie mają komuś dać ogromną radość, no to nie radzę kupować nawet na życzenie kosmetyków do makijażu. Po prostu nie radzę. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, którą zdarzało mi się kupować, ale której już wiem, że nie kupię nigdy, bo wiem, że te osoby są zawsze niezadowolone. Ile razy bym nie próbowała kupić, wcelować, to te osoby zawsze były niezadowolone i do dziś jest mi z tego powodu bardzo przykro. Bo jestem pamiętliwa. Chodzi o książki. Książki dawałam. I chyba w tamtym roku Wam mówiłam, że książki są świetnym pomysłem. Ale nie w moim przypadku, bo generalnie to jest świetny pomysł, ale nie w moim przypadku. Dlatego, że tak. Ja dawałam i albumy, bo zawsze mówię, że takie książki do czytania można nie wcelować, chyba że się konkretnie zna tytuł, ale z albumami to się zawsze wceluje. Dawałam albumy. Dawałam normalne takie książki o takiej tematyce, jakiej wiem, że dana osoba lubi. Wylądowała na półce, nawet nikt nie sięgnął po nią, żeby ją w ogóle przeczytać, gdzie wiem, że dana osoba czyta książki. To jest taki, też mam wrażenie, bardzo trudny temat. Oprócz tego, że już coraz mniej osób, mam wrażenie, że czyta książki, chociaż może się mylę. Ja na przykład mam tak, że muszę mieć fazę na przeczytaniu książki i jeżeli jej nie mam, to nawet po nią nie sięgam, dlatego że ja jej nie skończę. A ja mam takie napady, że jak mam napad, to czytam jedną książkę dziennie. I tak aż mi się znudzi, że tak powiem. No i tak naprawdę nawet jeżeli znacie tytuł, bo tak generalnie można by było powiedzieć w przypadku prawie każdego z tych prezentów, że jeżeli oprócz kosmetyków do makijażu uważam i oprócz noży, tu jakby nie podlega dyskusji, można by w większości powiedzieć, no, że jeżeli dokładnie wiecie, no to jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spełnić życzenie danej osoby i żeby kupić i wcelowanie z tym prezentem wtedy jest pewne. Ale jeżeli dokładnie nie wiecie, tylko wiecie, macie informację, że ta osoba lubi po prostu czytać, że zasypuje się książkami. Ja, słuchajcie, moja siostra była książkoholikiem. I to nie chodzi o czytanie książek, bo ona ich czytała bardzo mało. Chodzi o kupowanie książek. Ona kupowała książki w ilościach zastraszających, mam wrażenie. A nigdy nie można było wcelować u niej z książką.
To jest tak jak z kolekcjonerem perfum, że wydaje mi się, że jeżeli ktoś kolekcjonuje perfumy, to ciężko jest nie trafić z prezentem perfumowym. Tak jak zresztą Wam o tym już opowiadałam. To tak, jeżeli chodzi o książki, albo ona jest takim specyficzną osobą i po prostu nie potrafi się cieszyć i podziękować i po prostu pokazać, że fajny prezent. Albo ja już sama nie wiem, o co chodziło, bo ja jej kupowałam nawet, ona uwielbiała Łempicką, a więc ja jej kupiłam cały album z jej pracami. I ona się nie ucieszyła w ogóle. Postawiła gdzieś w kącie, nawet jej nie przejrzała tego albumu. Nie wiem, czy miała chociaż raz w ręku. Generalnie, mimo że zawsze musiała zajść do księgarni, kupić kilka książek naraz, miała całe ściany w książkach, to nie dało się jej zrobić takiego prezentu. Po prostu jej nawet nikt nie robił już takiego prezentu, bo ona nie potrafiła się z niego cieszyć. Więc są dwa wyjścia. Albo ona była książkoholikiem, być może nadal jest, który po prostu tylko lubi moment kupowania książek i musi to robić sama, bo tylko wtedy czerpie z tego przyjemność, a nie z samego posiadania książek. Albo, i jest jeszcze druga wersja, że taka była trudna, że tak było ciężko właśnie trafić z tym, co może jej podpasować. Chociaż bardziej bym się skłaniała ku temu, że ona po prostu uwielbiała kupować i musiała to kupić sama. Że tylko doceniała ten moment zakupu, a nie doceniała już tych książek. Jakby na tych książkach jej nie zależało. One już były kupione, więc były, ale nie tak zależało jej jak na tym momencie samego kupowania. No i takiej osobie też można wtopić. Kolejne rzeczy, już kończę, już praktycznie skończyłam makijaż, a jeszcze bym chciała Wam powiedzieć o co najmniej dwóch rzeczach, więc pokoloruję sobie usta. Co najmniej dwie rzeczy to jest taka, że nigdy bym nie kupiła butów nikomu pod choinkę, nawet gdyby to były najdroższe buty świata i wymarzone, nie wiem jak, jakieś Chanelki z Diory, czy właśnie ma na przykład Moon Bootsy, czy cokolwiek. Nigdy nie kupiłabym butów, bo po prostu to też jest trochę jakiś tam przesąd, ale generalnie nie kupiłabym butów. Uważam, że to jest taki dziwny prezent co najmniej. No, dostać buty pod choinkę, nie wiem, dajecie sobie buty pod choinkę? Czułabym się co najmniej dziwnie, dając komukolwiek buty pod choinkę. Wydaje mi się, że to jest w ogóle nie mój vibe. Ja nawet bym... Poza tym, no to trzeba mierzyć, bo przecież rozmiar rozmiarowi nierówny. No nie wiem. Jak się okażą niewygodne dla kogoś. Albo tylko takie buty, które właśnie jakiejś Chanelki, żeby mieć na półce, że się ma. Nie wiem. Nie wiem, dajcie mi znać, czy kiedykolwiek kupiliście komuś buty. Wydaje mi się to tak absurdalny pomysł, że aż może prawdziwy. I ostatni prezent, którego ja bym nigdy nikomu nie kupiła, to jest robot kuchenny jakikolwiek. Nie kupiłabym, praktyczne rzeczy niech ludzie sobie kupują sami, takie jakie chcą. Nie uważam, żeby to był w ogóle dobry pomysł na prezent. Nawet jeżeli ktoś potrzebuje, nawet jeżeli ktoś cały rok o tym mówi, to po prostu robot kuchenny. Nie wyobrażam sobie kupić komuś robot kuchenny. Nawet nie wiem, jak bardzo by musiał on być wymarzony, jak dużo ta osoba musiałaby mówić o takiej potrzebie, żebym ja się skusiła i kupiła komuś robot kuchenny. Serio, słabo to widzę. Robot kuchenny, akurat widzę to bardzo słabo. Dobra, słuchajcie. Ja skończyłam i mam nadzieję, że się w komentarzach ze mną dzielicie tym, z czym się zgadzacie, a z czym się nie zgadzacie, bo lubię z Wami dyskutować po prostu. Kochani, czas na zagadkę.
zagadka na dziś to: jaką paletą do oczu robię makijaż w filmie? Link do filmu, pod którym znajdziecie odpowiedź na te pytanie, w opisie tego filmu. Zachęcam też do sprawdzania regulaminu. Link, który Was przeniesie do filmu, w opisie którego jest cały regulamin tego konkursu. Macie do niego dostęp cały czas i zachęcam, żebyście korzystali. A ja dziękuję Wam za dzisiaj i czekam na prawidłowe odpowiedzi. Buziaczki, kochani. Pa!